Walka na tym w Poznaniu. W jakiej cenie? Taka walka piękna? Dobra, idziemy tam. Nie, to jest felga sernowska Benvenunak, bo Welka nie miała hamulców, to nie było żadnych hamulców, nie? Na tym się pięknie jeździ, nie? Z wszystkim co mam 130. W jakiej cenie jest ta walka? To nie tylko Welka, jeszcze mam kupę części, nie? Aha. 200 kg części, nie? 130. Skrzynia biegu zapasowa, nie? Bez tego sygnału. A to chyba ją długo masz, że jeszcze właśnie takie przeróbki, nie było mnie w kraju przez 35 lat, nie? Teraz przyjechałem trochę w garaż posprzątać i tak dalej. Mieszkam bardzo daleko, na drugim końcu świata. Ale tu jesteś gdzieś z okolic Poznania? Nie. Czy nie? O, to idę oglądnąć, co tutaj jest. A proszę, jesteś z Poznania? Ja z Wrocławia jestem, wiesz? Witaj, kurwa. Ty już taki kurwa duży jesteś, ja pierdolę. Ty ja zbychu. O, witam, cześć. Buty ubrałeś sobie większy, czy co? No widzisz, powiem ci, że teraz już ten incognito nie da się chodzić. Do tych ewenów co tam masz? Proszę? Do tych ewenów. Ja już tutaj zacząłem. O matko i córko. O, ale czekaj, bo tu coś widzę do kosza, widzę, że masz to nocowanie. O. Oprócz tych przodów. Proszę ciebie? O. Ale o co chodzi, bo nie rozumiem. Do ewenów. No mam wszystko, 4 razy za dużo. Kierownica troszkę poprzerabiana, jakiś łyżwa. No właśnie, jak widzę, słuchajcie, już części do WL-ki, to może być nawet taki ogryzek, ale to już wiem, że to już jest mocowanie, wojskowe mocowanie lampy, nie? Lampa i tutaj był sygnał. No. Tutaj przerobione te. Tylko to jest dobre, jeszcze to jest, wiesz. Tak, no widzę, nie, no mówię, no z WL-ki mówię wszystko wiem, bo tak jak 4 WL-ki łącznie miałem teraz 5 w moim życiu w sumie się składa. Poczekaj chwilę, nie? Będę się prosił, nie? O, ale tu jaki fajny ten. No kurwa, górniaka chciałem robić, nie? No. I obrzeźbiłem to, wreszcie tak ja ci pokażę, nie? Fajny, nie? Cylinderek, kurczę. I proszę ciebie, No, głowico, ale tutaj to military. miałem przyjść, tak na próbę, krótko, nie? Wystawił, nie? Aha. Miałem przyjść od CDPK 750 i tam wiesz, to się rzeźbiło się, człowieku cuda się kurwa robiło, nie? No ja widzę, że ta WL-ka to już jest... ma troszeczkę. No a ty to strategię masz? Za dobre pieniądze z sobą? Ze sobą nie mam, ale mam. Kurwa, to ci mówiłem, za dobre pieniądze. No, te stacyjki powiem też mi się udało, bo to gość... Ja wiem, że się uda. Ja wiem, nie musisz mówić. po ojcu miał całą tą, ojciec zbierał tego, kurczę. Ja też kiedyś wymiotłem, nie? No. O, ale piękny numer tutaj masz na silniku. Oryginalny. No. Kurwa, czy taki duży jest, jeszcze w telewizji taki mały, kurwa. Kamera ten, trzeba zobaczyć. Wiesz, ale się rodziła, jak była bida, kurwa, stali jeszcze ten skurwiel żył, nie? To ludzie nie rośli wtedy, nie? No. Ja, Nie, no ja jestem 8.2, to już były te, z Ameryki były te jakie to, mleko, wiesz. Słuchaj, I po Czernobylu. posłuchaj, tak puszkę mam, nie? Gdzie są dwie ręce, proszę ciebie, to jest dar narodu amerykańskiego z UNRY, nie? Dar narodu amerykańskiego, proszę ciebie, podatników czy podatników narodu amerykańskiego dla krajów biedniejących, nie? Z UNRY, nie? No. To nie wiem, o czym to jest. A ta blachę, czy to wszystko razem sprzedajesz, czy też części jakieś? Słuchaj, mi tam na sprzedaży nie zależy, jak ktoś da rzeczywiście dobre pieniądze, to tego, nie? Bo jak sprzedał do niego kłopot, te pieniądze ma kurwa dość, nie? No tak. Generalnie nie, może Teraz nie, jeszcze przy tej galopującej inflacji. Może nie za dużo, ale wystarczająco, nie? No to już, pierwszy, to już kurwa pieniądze musi kosztować. No, fajny to jest. Działa. Działa 35 lat temu, to i dalej działa. Ale powiem ci, że się nie spodziewałem, że na ten, że w Poznaniu... A takiego małego miasteczka, Ale super zestaw na ten. Kurwa stało, nie? Mi tam chałupę zalali, kurwa, nie? Cuda się działy, nie? A ten, powiedz mi, ta skrzynia jakby sama?
Nie, no co? Czy nie sprzedajesz na Nie, ten? no po co, nie? No ale po co komuś skrzynię, jak ma już jedną w Nie, zestawie? ja zawsze miałem przynajmniej dwa Zawsze silniki, dwie. skrzynie, nie wiesz jak to się... Aha. A silnika jeszcze nie masz drugiego? Ja mam Czasami? jeszcze dwa silniki, nie? To jest wszystko, A, nie? 200 widzisz. kilo dodatku, nie? Aha. 200 kilo. Przecież ci powiedziałem, kurwa, ramę i mogę jechać, nie? A, no. Ale chodź tu, co ci pokażę. No to widzisz, no to znacząco zmienia ten. Ja pierdolę. Słuchaj, nie jest 850, nie? Bardzo prosta maszyna, bardzo proste zawieszenie. To było Schaft-Dreber, nie? Wałkiem. I proszę ciebie, silnik osobowy Gilka, tego wiesz, 1,5 literka dieselek, kurwa, chłodzony olej w ramie, Aha. to chciałem robić, nie? Ale już tego też kurwa nie zrobię, nie? No, widzisz. Pięknie, to z Kanady przysłałem, nie? Pięknie. Mam przy hamulce gdzieś tam w chałupie te węże, pierdoły, nie? Wszystko mam, nie? No tak, no teraz takich części tych nowych... Ty, a to co to za wózek jest? Kurde, wiesz, tego nie wie nikt. Ale zgrabny jest. To ktoś Jest jakby bardzo- ten, to jest chyba bardzo tak sobie zgrabny. wyklepał, nie? Ja Fena mam do roboty, nie? Do tego Fena go założyć będę chciał. Chyba. Drewniana ta, drewniana podłoga. No fajnie, żeśmy się poznali. No też jestem No. ten, widzisz, tacy pozytywni Jak ludzie Ameryka się się przy podobała. Ten. Super, nie no, Ja? Ameryka to petarda, no. Ja Ja tam, wiesz, podjarany inny byłem jak świat, dziecko, inny kurczę, wiesz, w świat, sklepie inny z zabawkami, świat. nie? W smyku. Za dobre pieniądze ja. No, nie no, trzeba się cieszyć, wiesz, trzeba się cieszyć życiem, bo to tak szybko leci, że... Tu sprzedałem, kurwa, byś nie uwierzył. Tak? Dzisiaj czy? Tak, ale same dobre rzeczy, nie? I za rozsądne pieniądze, bo ja już nie chcę tego kurwa trzymać, bo ja kurwa miałem tak garaż zajebany, człowieku, cały kanał zajebany, nie? No. Znaczy, gdziekolwiek pojechałem, to zawsze było tak, panie, tośmy tutaj koło miał taki, nie? I gdzie poszli, a to kurwa Cinzo, a to co, a kołek przyjebiegł, nie? O Jezu, ile tego miałem, nie? Do Ceksika nie masz klienta? Silniczek? Seksika nie. Z tą WL-ką powiedz mi, powiedz co jeszcze do tego masz, bo ja kurczę jestem chory na takie stare ten. No to ci masz. Amerykańskie. Masz błysk. No mam, ale takie... No i ale czy tam dużo masz tych. artysty, który proszę cię potrafi pięknie malować? Jest takie, wyobraź sobie no. tak, jest ciemny las, nie? U góry płynie wrona, nie? Siedzą harcerze przy ognisku i siedzi taki dziadek jak, kurwa, kto ja? I oni się go pytają, te gęby otwarte, oczy wywałszone, nie? I wtedy, gdy się ożeniłeś, musiałeś sprzedać swój motocykl? O! To proszę namalować, kojarzysz, jak to się pięknie sprzedało? Kurwa, jak pani, zgadza się, Marcin? Zgadza się? Ale Nie, wyobraź sobie, nie? ja miałem odwrotnie, bo musiałem Ja? się jak kupiłem pierwszego, to się rozwiodłem. Za kasę z wesela! Kurwa, ja pierdolę, kurwa! No teraz już no tak było, no. Ale nie, no to mi się podoba, tylko... No wiesz, jest dużo rzeczy dopracowanych, nie? Nie ma stacyjki, o, nie, jak wiesz, nie? Aha. Jest licznik, jest ten, a co gruby Hans tam rzeźbi, nie? Jak napierała, nie? Czumniczek tam pewnie gówno kosztuje 5 stówek, nie? Albo 6, nie? Ile można kosztować czumniczek? No teraz to pewnie jest 1500 No i chuj, na nie kosztuje. dzisiejsze, no. Nie ma znaczenia, nie? No ale fajnie, no rama jest oryginalna. Jest, Przód, jest. bo to był z jednego tego kawałka, jak go kupiłeś, Nie, pamiętasz, czy nie? ten był składany. Ale dawno, nie? O Jezu. Ten dekiel ile? 6 lat temu. Który dekelek? No kurwa, a nie ma całej skrzynki? To razem z tą skrzyneczką, nie? Bo to chyba jest od tego. Sprawdzić czy to jest od tego i wziąć wszystko. Taki mały angliczek był. No, nie widziałem. Trzeba uważać też na oferty takie okazyjne. Ja wiem. Bo to ja tak kiedyś się na ramę naciąłem właśnie, żeby była do WL-ki, niby z Holandii, niby Ja coś tam. mówiłeś mi. No ja wiem, ale to są często jest tak, że ktoś tylko mówi I tego i tak zaliczkę, z Sokoła nie, ktoś pierdoły, wystawił za 100 ja, tysięcy ja, i no, Hendersona, zaliczkę, kurwa, bo już też. 10 osób dzwoniło, nie wiem o co No. chodzi, proszę pana. Mogę No. przytrzymać, ale wyślij 1000, bo No, kurde. bo się, jestem zagubiony. Jestem zagubiony. Nie wiem co mam W robić. ofertach jest. Ale wiem ile przytul. No. I co, ja mam na wyrok sądowy, żeby złapali go. Złapał dziada, Ale widziałem lepsze ogłoszenie, mówicie panowie, ale widziałem ostatnio fajne ogłoszenie. Ja. Dość. Kupiłem motocykl. Zapytałem żonę, czy mogę sobie kupić, a ona mówi do mnie, a kurwa rób se co chcesz.
Chyba ją źle zrozumiałem, muszę to sprzedać. Jak Wałęsa, no proszę się, Marcin, pan. Witam, cześć, cześć, Oglądam cześć. ten kanał, gdzieś tam śledzę. Super, Po czym super, możemy fajnie, to zrobić? pewnie, jasne. Marcin, chodź, to ci pokażę. Cześć, dzięki. Się rozwiódł. Widzisz, teraz Chińczycy robią takie skuterki, nie? Ja to kurwa robiłem już 50 lat temu, nie? No kurczę, to Od jesteś komarka- wizjonerem. No wyzioner, kurwa, no człowieku, nie? Ja jestem Super. zawodu leśnika, byłem główny mechanik, nie? Politykiem też kurwa byłem, nie? No, w Kanadzie, autentycznie, nie? A, bo ty do Kanady wyjechałeś, czy no? No, że w Kanadzie mieszkam przecież, nie? Aha, o, w Ty Kan... wiesz, z kim gadasz, czy co? Czekaj, no bo... Na tym czy pierdoły pisałem na swoim tym. Ty nie wiesz, z kim gadasz, kurwa? Ale wiesz, do mnie dużo ludzi... Zbychu Kozłowski. A Zbychu... No kurwa. A, no to jeszcze raz. Jeszcze raz. A widzisz, a czasami nie dochodzi do mnie. Słuchajcie, no kolejne spotkanie, do tego bym się nie spodziewał. Ja byłem, kurwa, 5 dekad do przodu, nie? Autentycznie, nie? Ja proszę ciebie teraz znalazłem, wiesz co? W 1966 roku, kurwa, zająłem drugie miejsce w wojewódzkich tych w budowie latawców, kurwa, jak on nie miał latawiec, to już na krzyży poleciał, nie? Wiatru, kurwa, nie było. Ale autentycznie mam to, nie? Autentycznie, ja nie widział, nie? Nie no, ale coś niesamowitego, Nie, no bo to wiesz, faktycznie, człowiek idzie do przodu, nie? Rozwija się, nie? No tak, no. No. Tu już trzeba jechać, bo to już jest koniec, nie? Tu już ci Powoli. Ja pasjonaci, dopiero przyjechałem, no. pasjonaci już obeszli, nie? Jeszcze tam z godzinkę i trzeba jechać. Do Belaka. Do Gieńka Belaka, tam z Dubasza. Aha. Wiesz tego od Indiana, nie? Nie wiem, chyba nie wiem. No sprzedałem mu tam promocy za 3/4 darmo, bo to jest porządny chłopak, nie? No. Ty, ale lampę jaką tu masz w tej WLC? Z czego? To jest ten. Ja, to jest Zrobiłeś mądry, z nią, nie? To jest mądre, co tam pisze. Take no chances. Czyli nie ryzykuj, myśl. Czekaj. Zaraz zobaczę, położę, no, before. A ten proszę Pomyśl ciebie, zaraz, Piotr aha. Kawałek tu jest? Może? Co? Piotr Kawałek? Nie, ma, raczej nie. O, fajne to Nikt jest. się kurwa nie zepatał od reklamotu od Sportstera. Bo ja chciałem górniaka A to jest robić, od tego, od od Irona, Mercedesa nie? starego. Ja, Iron. Ironhead, no. Ale Ja nie wy... ma ani telefonu, ani internetu, ani chuja muja, nie? Bo jestem na wakacjach, nie? Aha, No. nie, no to dobrze, no. Tam nadajesz dalej? Ja. Nadaje, cały ja, czas to się nadaje, trzymaj no. w domu, nie? Cały czas nadaje, właśnie. Teraz nowy materiał będzie. Ja, wejdę. No, lampa też z jakiegoś czegoś, nie? No. Ale to nie ma znaczenia. Ale serio mówisz, te 120 000? Ja Za powiedziałem to? 130, nie? 130? I wszystko, ale wtedy kompletnie wszystko. Ale co masz jeszcze do tego? Mówisz? Dwa zestawy cylindrów, Mhm. proszę ciebie, 2 zestawy karterów, co najmniej, jakieś dodatkowe jeszcze kapy rozrządu, jakiś gaźnik, proszę ciebie, rozrząd, no nie wiem, kurwa, sprzęgło, od chuja, skrzynia biegów, proszę ciebie, leży, nie? Proszę spojrzeć, nie? No. No i musiał wiedzieć, co ma z pieniędzy. A skrzynia to chyba w oryginalnej farbie, czy ją malowałeś Nie, już? malowany jak robię. Bo wygląda jak oryginał, panie. Mów, że w oryginalnej, to jest zawsze, wiesz, piątka do przodu. Tylko trzeba miał, kurwa, z pieniędzy sobie zrobić, nie? Głowicę, gaźnik, nie? Tam jest wszystko. Słuchaj, mów 200, bo jak kupi się taki no jak dobra, ja, ja, że powie, że dziękuję. kupię po 120 i zabierę i będziesz płakał. Ty wiesz, kurwa, jak sprzedałem, jak się żeniłem, jak ten dziadek w tym lesie, co ci powiedziałem, przy harcerze siedzą, nie? Autentycznie, kurwa, byłem chory, kurwa, przez jakie 2 miesiące. No. Pierwszą zamiast sprzedałem się żeniłem, nie? Bo babu chciała meble kupić, nie? Pralki gówna, tam żarki, nie? Kurwa, chory byłem, autentycznie. A jaki piękny Harley, kurwa. To była elektra, nie? Ja pierdolę, jak go rzeźbiłem przez lata, nie? Kurwa, chory byłem. No tak to bywa czasami, no. Wiesz, jak to jest ból po tym? Nie wiem, ale sobie wyobrażam. Oj kurczę, nie no, Ja super. znam, nie? Ja tam kiedyś chciałem studiować, prosiłem na tym kursie, kurwa, nie? I opierdoliłem rusek, kurwa, wszystko zdałem, kurwa, elegancko, nie? Było 21 kandydatów na jedno miejsce. Ja pierdolę, teraz sami przyjmują, nie? No. Na mechanizację rolnictwa, nie? Chciałem, kurwa.
Jaki No. byłem zawdzięczny. Potem jechałem do Niemiec trochę języka się douczyć, kurwa, nie? O Jezu, myślałem, że A w kurwa, Kanadzie ile już siedzisz? 35 lat, nie? O matko, to już masz tam obywatelstwo, Ja nie? już chciałem obywatelstwo, kurwa, już polityk był, nie? Wszystko. Tak? kurwa. Byłeś też tam? Pewnie, wszystko, nie? Swój, nie? O. Opowiem ci prościwie coś śmiesznego. Przyjedź do mnie kiedyś do Wrocławia tam, jak Kurwa, ale jesteś, kiedy? nie? No nie wiem, jutro. Pewnie, że wpadnę, nie? Słuchaj, ja ci powiem, jak to pracuje, nie? Babu jest pielęgniarką, nie? A ja byłem politykiem, jestem znany, bo tam miałem miasteczko, kurwa, 600 ludzi, nie? To każdy z was z Bylka, nie? Z jego, nie? I proszę ciebie, ja tu sobie siedzę, proszę Jeszcze się ciebie, nie? nauczyłem. Słuchaj, ja tu sobie siedzę, nie? Telefon, nie? Odbieram policja. What's happened, nie? Oh, your wife, she got an accident. Oh, wow. Is she alive? Rozumiesz przecież, nie? Tak. No, is she alive? Yes. That means, why you call me? Nie? A do niego, czemu mi dzwonisz? Is somebody gets hurt? No. Everything is fine? Yeah. Why you call me? Oh, what I should do with her? I will fuck arrest her. Listen, kurwa, listen. Yeah, listen. For 2 hours, 2 days, 2 weeks. Or make from her better wife and better driver, nie? Lepszy kierowcę, lepszy żonę. Cisza jak chuj, nie? I po chwili z takim poszczym głosem, ja, but who's gonna arrest Mike? Kto zaresztuje moją, nie? A ja śmiech jak chuj. But not me, I never wanna be a police officer. Nawet mandatu nie dostałem. Cały bank rozjebała, kurwa. No, Ircia, co się stało? Dobry jesteś, No ja, kurwa. no wiesz, kara się ludzi złych, nie? A nie dobrych, nie? Normalne, bo po co? Każdemu się może zdać, nóżka się poślizgnie, nie? I proszę ciebie, i na koniec mówi, kurwa, no ja kupię lżejszy samochód. Cały bank wyjebała, kurwa, całą ścianę, nie? Nic, ani mandacika, ani chuja, nie? Wiesz, i szuraf pokrył, nie? Wiadomo, nie? Wiesz, do budżetów się strzela z przodu, nie? Tylko raz. No. Widziałeś w Ameryce, nie? Tylko raz i chuj, i spokój, nie? No tak, a normalnym normalnym się nic nie dzieje, no. nie? No. O, a taka kierownica drewniana? Już trzech podchodziły. Tu połowa rękawa brakowała, chuj tam, nie? Bo... Oj kurczę, czekaj, czy to mi się coś... To ja, Marcin, to ja. To dobrze, to dobrze. Kurwa, ale ci mama dobrze. Ty na tych hamburgerach się kurwa wychowałeś. No. Ja. Bombaj. Jest, cały czas są wiarka. To się sprzeda, jak jest to wiadomo. Ale za 600, ale razem z tym też? Wszystkim. Wszystko, cały Wiadomo. zestaw do Bombaja. No. Dla ciebie 5. Dla mnie 5. No nie mam Bombaja jeszcze. Chcę traktora jakiegoś, ale wiesz. Ja miałem. Ja się kiedyś nabombałem. I nie wyszło na zdrowie. I nie wyszło na zdrowie, no. Tak, sprzedane. No, ale Genium. Wiadomo. byłem teraz na tym zlocie Retro Traktor, no to tam Ja. tam były takie Bombaje. Wiadomo. I też robię już z replik, bo widziałem, że sam silnik czasami, a reszta wszystko ten, nie? No i, ale w taką mieć kierownicę oryginalną wtedy, nie? No. Klejoną. Z winyl, z tego, takie okleiny, jak to się nazywa, nie? No, fajnie to przeszlifować, bo to jak jeździ... Następny razem pani do Kanady, kurwa, nie? No. Gorące źródełka, góry, kurwa, człowieku. Prezes. No, Bajka. Kanada jest na liście. Ale żeście... Proszę? Za to indiańskie koło? Które? To zgnite. Nie mów co, bo on nie wie wcale co jest co. Nie, tylko że stara szkoła. Które kurwa, wiesz, nie wiedziałem, że co to jest. A to Też nie wiem, do końca nie jestem pewien. Daj stówkę, jest okej. Stówkę? Ja, jest okej. To ja może dam, ty, bo No czuję. nie kłócić się. Nie kłócić, nie pchać się. Nie pchać się. Nie pchać się, kurczę, koło do Indiana za 100. Patrz, są okazje w No Poznaniu, są, wiesz, nie? są, no. Wiadomo. Wiadomo. Wystawiasz? Nie, słuchaj, ja za dużo tego, kurwa, nie? Za dużo Wiesz, masz. człowiek jeszcze w kanale mam, nie? Ja ci mówię, gdziekolwiek pojechałem, nie? To zawsze, o panie, czy też taki był, nie? I coś No. tam zostało, nie? Takie szczątki ramy, końcówki, proszę tam wiesz, jak te... Dziękuję. Powodzenia. Zielone. 100 dolarów. Zielone. Patrz, jak jest od błęki. Facet sypie zielonymi, kurwa. Tutaj. Czekaj, zobaczę tylko to koło jeszcze. Jak takie z końcówka ramy, nie? To w jednym miejscu- Ostatnie tylko ostatnie to zostało, świat. wiesz? To tu, nie?
Ten chciał do chaty. Wiesz, to oryginalne odkówki, nie? ma Tylko to no. zostało. Już nie mogę tego znaleźć, to jest w garażu u mnie, wiesz? Aha. Tylko to zostało, nie? Za Wola ile będziesz Proszę? wołał za tą Wolę? Z czeskim. Tu kolega mówi, że 200. I chyba ma rację. Żeby nie sprzedać. Żeby nie sprzedać, no. No. Ale fajnie. Ale jeszcze coś, jakieś motocykle ci zostały? Ja FN-a mam, kurde, nie chcę robić, nie? Fajnego, wiesz, bo to koło zamknął na wierzchu, nie? Jakbyś na wierzchu pojechał, możesz sobie brzytwę naostrzyć, nie? Aha. Do samoobrony. Tabliczka jak tam wisi na honorowym miejscu? No wisi. No, tak ma wisi. być, I kurwa. flaga ten, kurczę, Tak ma cały być. ten. Dla ciebie, Fajnie, to pierwszy list dostałem od ciebie właśnie na fajnie, ten, tak nie? ma być, ktoś musi wesprzeć. Do Kanady, ale to się nie spodziewałem, że się spotkamy, nie? No dlaczego nie? Życie są niespodzianki, nie? A ja tak liczyłem, wiesz? Bo ja nie mam ani kurwa telefon, mam taki, wiesz, na korbkę praktycznie, nie? Aha. I mówię, kurwa, teraz będę się prosił, szukać kogoś, nie? Żeby mi to poszukał ciebie, nie? I mówię, pewno wpadniesz, nie? No. To zostawię ci swój telefon, jak chcesz, jak masz gdzieś zapisać. Nie, ja to tam będziesz szukam, nie? Ja wiem, No. jak wrócę tam do bazy, to szukam, nie? dzwonił. No, ale tak wrzucisz dopiero do Kanady. Ja, tam 2 tygodnie będę z powrotem, nie? No. Teraz jeden gościu mi to zostawił kopniak, nie wiem, który on jest, on chce jego 5 stówek, no to się to sprzeda, nie? Aha, No, robiony. chyba, że się, no, jest oryginalny, Go naprawiał. naprawiał, tak wiesz. No, to jest bardzo drogie, panie Andrzejewski, pan wie, nie? O? Ja. Jak Laksen 11 potrzebuje? 11 takich potrzebujesz? Tak. No to ma 11. To nie jest 11. A czym się różni 11? Krótszy A to jest, krótszy, nie? krótszy. A ten to jaki model? Staruch to jest tam 20 na 100 lata. Ja, to jest proszę 20 lat. To Wcześniejszy też sprzedajesz osobno? czy Nie, bo to kurde od tego jest, nie? Odpadło. Nie, tam kiedyś tam coś grzebałem, już nie zdążyłem zrobić, nie? Aha. Ale filtr jest ten, od kanadyjskiej. Proszę? Filtr od kanadyjskiego, nie? A ty masz te puszkowe, masz ich dość, przecież, nie? Na Mam. ścianach wiszą. No, Mam puszkowe, ale te właśnie te, nie? w starym miejscu mieszkasz, tak? Gdzie mieszkałeś? Ja. Jak tego to Pod lasem, kurwa, Pod lasem, ja. Pod lasem sekcji, sosnowym. silnik Nimbusa, Ja tu, wiem. Ale brodę miałeś. Cewki. No bo młody byłem. No. I włosy miałem. No, fajnie, nie, no ja lubię, te WL-ki zawsze chorowałem. Wiesz to jak się jest... pięknie jeździ na tym kole? Kurka, na drift, bajka. Tak? Ja, bo wiesz, bo to radialna oponka, nie? Też mi powietrza jak teraz jest. Kurde, amortyzuje lepiej niż teleskopy. Mhm. No ja to z wszystkim, nie? 200 kg klamotów, nie? 135. Tych klamotów tu nie ma z sobą, ale są, nie? No. A co masz w tych klamotach tam? Wszystko. Ramy nie masz drugiej? Nie, oprócz ramy i przedziału zawieszenia. Poza tym jest wszystko. I zdublowane, czy nawet potrójne, nie? Ale fajne manetki czerwone. Wiesz od czego? Od opryskiwacza. O, widzisz. Fajnie, fajnie to Dało wygląda. się podobać. No. No super, dobra, to idę dalej, bo tu już u ciebie, kurczę, czekaj, która jest godzina? 10:13. Jak jeszcze będziesz, to zajdę. Ja jak z godziny jeszcze będziemy. No, to ja jeszcze się przejdę. Słuchaj, jak będziemy w kontakcie, nie jakbyś chciał, co się wybierał, to wiesz, chata otwarta, nie? Super, to Jaki musisz motocykl ten. się znajdzie, nie? Czyli następny plan wyjazdowy Kanada. Z dziećmi byłoby trudno, bo to kurka, no wiesz. Nie, no my Ty powiem tak ci, że my nie odważny ten. byłeś, odważny My nie byłeś. jedziemy, staram się nikogo nie odwiedzać za długo, bo to właśnie wiesz, z dziećmi to jest, Ja, no. wiesz, i dla ciebie niewygodnie, i dla No mnie ja, by było, nie? nie? Bo to To na pewno dla byś... ciebie I tak odważny byłeś, powiem, wiesz. Chyba teściowa, co? Co teściowa? No, chyba ci tamtego, no. Aha, nie, ale teściową weź- mam weź- fajną, wiesz, teściową mam fajną. No dobra. Bo wiesz, ja mam tą jedną ze wschodu i akurat, nie wiesz, pasuje taka, te wczesne M-kowskie kosze, nie? Ja, to Tak jak Ruscy właśnie zakładali, nie? To jest do tyłu, No, ja kupiłem właśnie, mam to i to dałem całe 100 zł za to. No wiem, że ty mi pewnie nie sprzedasz takich. 135. 200 kilo czeka, nie? Proszę? Koła jakieś do Nie, koła nie mam. Ale mam, proszę ja ciebie, 2,5 silnika, nie? Nowy konwert kołowodu, fabryczny, nieruszony, nie? O Jezu, tam chyba z 6 albo 4 cylindry. No nie, jak rzeczywiście chcesz widzieć, to ci pokażę tam kolega, nie? Ma nagrane. A blok silnika też jakiś, czy nie? Ja chyba te 3. Aha, o widzisz. No to Rozrząd, to jest- pokryw, nie?
No to już jest coś Jest. Powiedz mi szybko jeszcze to, ile wołasz. No nie, powiedz ty. 200 wydaje. No nie, to Marcin nie da. A 100? Też nie. A 50? Oj, Za to łatka. 1500 za wszystko. 1500, Tak, nie no. mniej. Mhm. Dobrym pieniędzy. Dobrym pieniądzu, no. I to jeszcze z bólem, bo chyba już nigdy przyczepy nie będą założyć. Z bólem. No, a przyczepy nie masz. No po drugiej stronie stoi. Aha, tamto. Idzie taką czy inną, idzie dopasować. No. I to bez Rama targów, nie? To jest dobrym pieniędzem. 1500, no dobra, Dobrym no to pieniędzem. dobry pieniądz, no. No ja mam, widzisz, mam, nie, 2/3 mam, bo nie mam tych właśnie tych uszu i nie No mam to tych, dorobią ci no. chłopaki, nie? Jaka fryzereczka, Może coś mi tam. to dorobią, nie? no. Za 5 złotych, nie? Dobra, słuchaj, uciekam. Powodzenia, Miło było widzieć. poznać. Dobrego spotkania w handlu. Kanadzie. Do spotkania w Kanadzie. Tak jest. No. Jak Hej. wrócę tam za 2 tygodnie będziemy w kontakcie. No, napisz No, jak ten, wiadomo. jak dolecisz. O, tu jakie koła. Tam? Przy Saganie? A ja nie wiem. Ja go nie widziałem. Już pojechał do domu. A, bo on ma staro już na jeźdźcy. No, ile to ma chyba za blisko? W jakiej cenie to NSU? 8. Tak. O Jezu, wyszczać się. Który to jest rok? No tak. 54. To wszystko załatwi jest 9 i co na rok, tak? Nie warto jechać. No, cała oryginalna. Fajna. Ja mam tylko koło, bo ja myślałem, że Idziemy dalej. Posłał mnie kolega do pana. No, tak wyszło. Przyszłam kranika, bo one się zabdały. Witam serdecznie w części vlogowej. No, dzisiaj było spotkanie ze Zbyszkiem Kozłowskim. O, tutaj od Zbycha jest tablica. Zbyszek to było taką jedną z pierwszych osób, od których coś dostałem, jakąś przesyłkę właśnie z Kanady. O, tutaj jeszcze chorągiewkę, pamiętam, mi wysłał. No ale tak to jest, że wy mnie widzicie, wy mnie znacie, wy mnie słuchacie, a ja was nie znam, no chyba że piszecie u mnie komentarze. Zbyszek co prawda pisze komentarze, ale no twarzy, zdjęcia nie wiedziałem, że to on, także była niespodzianka, było dużo śmiechu, bardzo wesoły człowiek, pozytywnie nastawiony, więc dzisiaj mogliście zobaczyć ten zapis właśnie z Motobazaru w Poznaniu, to była druga część, drugi odcinek jakby z tej wycieczki, jeszcze zostały chyba 2, także będzie co oglądać. Tutaj można też powiedzieć trochę o tych cenach i od razu o tym hejcie, który jest często na ceny wystawiane przez osoby sprzedające. Ja wam może najpierw powiem tam na przykładzie tutaj, zapalimy jeszcze tutaj jakieś światełko. O. Ja bardzo lubię WL-ki, bardzo lubię w ogóle flatheady i to mnie kręci, ale no tam u Zbycha, niestety Zbyszek, u ciebie za dużo jest tych rzeczy nakombinowanych, bo zobaczcie, tutaj powinna być, o tak wygląda oryginalna lampa, tutaj wyżej jest klakson i tak ten przód wygląda, tam chyba też była skrzynka dorabiana, no było tylne koło zrobione, wiadomo, wydech. To jest takich dużo elementów, które żeby to doprowadzić, to trzeba jeszcze sporo kasy zainwestować, więc jak kupujemy jakiś motocykl, to warto patrzeć na kompletność, na to, żeby nie były gdzieś tam przerabiana rama, żeby te główne elementy nie były zbyt mocno kombinowane, bo tutaj wszystkie takie gadżeciki kosztują, tak jak tutaj jest oryginalna stacyjka. Stacyjki teraz koło 2000 kosztują. Słuchajcie, licznik, który replika kosztowała przynajmniej kilka lat temu około 600-700 zł, a taki oryginalny licznik jak tutaj mamy kosztuje koło teraz 6000. 6000 za coś takiego trzeba dać, także tak to się kształtuje, więc im więcej oryginalnych fantów, tym lepiej. O, tutaj tak wyglądają oryginalne lampy. Im więcej fantów, tym lepiej. No tam u Zbycha jeszcze były chyba z 3 silniki. No te silniki teraz też coraz więcej są warte, tylko trzeba patrzeć na to, żeby najlepiej były oryginalne numery. No bo jak mamy
już coś tam zamazywane, kombinowane, no to mamy problem. Problem taki, żeby później ustalić sobie, nie wiem, lata chociażby tego motocykla, jak go tam podopasowywać, co porobić, jakie dodatki powinien mieć, czy nie wiem, czy malowana pompa, czy nie malowana pompa, czy silnik właśnie zielony, czy czarny. Takie różne jakieś takie szczególiki, można do tego dojść. Można oczywiście też dojść po numerach karterów od połówek, nie? Żeby sprawdzić też, czy te dwie połówki są takie same. Teraz taki fajny flathead gdzieś tam wyskoczył, widziałem, był na marketplace za 65 000, poskładany na cywila, no ale niestety tutaj ktoś kiedyś nabił na główkę ramy tabliczkę z numerami, bo tak się trafiało często, że z niewiedzy po prostu wymagali ludzie, nie wiem, na przeglądach, że musi być numer ramy. No a Harley'e, jeżeli oryginalnie nie miały numeru ramy, i tak niestety wiem, że też w tej pracowni konserwatorskiej u Piotrka Kawałka było też tak robione, że było gdzieś tam nabijana ta tabliczka, że był numer ramy. No a to już jest jakby zmienianie historii, zmienianie, coś tam dodawanie. A w tamtym akuratnym przypadku było tak, że właśnie ta tabliczka została gdzieś tutaj nabita. O Jezu, ja tutaj sobie przyświecę wam i pokażę. Może dobra, na tamtym drugim będzie lepiej widać, ale tu była ta tabliczka dodana. No i były tam też numery silnika, a silnik nie miał oczywiście tych numerów i numer został zdarty i miał być nabity tamten. No i to już niestety jakoś mnie to tak z tymi numerami, nie? Czy ja tutaj coś zobaczę? Nie, tutaj muszę mieć jakąś lampkę dodatkową, żeby wam szperacza następnym razem, albo czołówkę, to będę wam pokazywał takie szczególiki. No i to wszystko ma, słuchajcie, wpływ na cenę, nie? I to się tak zbiera, tu 5, tu 10, tu 15 i także jeżeli nie widząc tam tych, możliwe, że to się opłacało, tak? Że ta cena tam 130 000, wszystko kompletując, bo powiedzmy skrzynia w replice teraz 6 czy 7 tysięcy kosztuje. Calutkie skrzynie już są dorabiane w Polsce. Oryginalna, kiedyś były tam, można było obudowę skrzyni kupić za 500. Teraz gdzieś tam, nie wiem, 1000 zł jakiś, pamiętam, trafiłem od takiego znajomego z Ukrainy. Miałem nówkę obudowę w farbie, no to sprzedałem ją za 2000, to wtedy myślałem, że jest, o matko, dorobiłem się. A teraz żałuję, że ją sprzedałem, bo fajny był materiał, może kiedyś coś bym jeszcze z tego poskładał. Tam mam jeszcze chyba u góry jakąś tą, przejdziemy się na górę. Jakąś chyba taką skrzynię jeszcze spawaną, bo to często tam jakieś były naprawy i różne rzeczy. No ale teraz oryginalna skrzynia. Słuchajcie, ja za remont zapłaciłem, bo tak, miałem całą skrzynię praktycznie, ale często te skrzynie są tak wychechłane, że po prostu cały środek trzeba wywalić. No całe szczęście cały środek jest do kupienia. Tylko słuchajcie, jestem świeżo po odbudowie takiej skrzyni i koszt remontu z częściami to jest 10 000. Tak przynajmniej mnie kolega Adam tutaj z Wrocławia skasował za to. O, tutaj mam jeszcze taką obudowę skrzyni. O, ale tutaj już było coś haftowane, coś tutaj robione. Tu trzeba na to uważać, bo tutaj podobno jak się właśnie spawa, to później się to kurczy i są jakieś tam problemy. No ale jeszcze coś może z tego, kiedyś może coś z tego wyjdzie, więc ona sobie tutaj leży na półeczce. No, tutaj mam jeszcze jakąś podstawę konsoli. Tutaj mam trochę jeszcze tych stacyjek. No, zbieram takie części, bo to nigdy nie wiadomo, co się przyda. No tutaj te pompy też często, jak się kupuje silnik, pamiętam, kupiłem praktycznie cały, niby wszystko super z pompami, a później się okazało, że te pompy były, nie wiem, tu gwinty pourywane, tu coś tam, tu gdzieś miałem taką pompę jeszcze. Czekajcie, tu mam jeszcze jakiś, i tutaj mam taką całą skrzynkę z fantami do WL-ki, bo tu zawsze przy każdej WL-ce coś tam kupowałem, to coś zostawało. Tu jakiś wał do roboty. Chciałem wam pokazać, jaka pompa, kurczę, była. Patrzcie na tą wydumkę. Nie? Ktoś tu coś sobie porobił po ten i takie rzeczy. No może coś tu się kiedyś bardziej to chyba na taki stolik, jak mam tam na dole, to się nada. O,
tu jeszcze mam jakieś sygnały. Tutaj mam oryginalny cyferblat. Tutaj już jest dorabiany. No i tak to słuchajcie wygląda. Ale wracając do tych cen, bo ja później tam powiedziałem Zbyszkowi, mówię, ceń to 200 000, bo jak nie potrzebujesz pieniędzy i on tam mówi, co ja z tymi pieniędzmi zrobię. No właśnie, no teraz pieniądz traci na wartości, jest duża inflacja, więc tak naprawdę lepiej jest trzymać w jakichś pojazdach, w inwestycjach. Ja to nazywam właśnie te wszystkie motocykle, to jest inwestowanie i lepiej w czymś takim trzymać sobie kasę niż w gotówce, bo to naprawdę idzie czasami tak to szybko skacze, że dramat. Właśnie no widać też po cenach na przykład WL-ek, jak jeszcze kilka lat temu taka WL-ka kosztowała 60 000, a teraz już trzeba ponad 100 zapłacić za taką wojskową. A druga kwestia jest tego hejtu, nie? Czyli tam często ktoś pisze popierdzieliło, posrało, czy są jakieś takie większe obraźliwe, to ja po prostu od razu to ukrywam, takich osobników, bo tutaj nie potrzebuję osób, które tam wylewają jakieś swoje żale i swoje problemy i zamiast skupiać się na sobie, to szukają gorszych i innych tylko oczerniają i oceniają. No słuchajcie, każdy ma prawo tak naprawdę wystawić sobie za ile chce. I nie wiemy też, czy ktoś przyjechał sobie po prostu się pochwalić może swoim motocyklem, może sobie tego przyjechał dla fanu, a może chciał spróbować, może pójdzie, może nie pójdzie, a może żona mu kazała, a nie chce sprzedać. Tak kiedyś ta moja WLC, słuchajcie, była wystawiona za 1 000 000 złotych na Allegro przez poprzedniego właściciela. No i kto mu zabroni wystawić go za 1 000 000? No. Nie trzeba od razu go oceniać i mówić, że jest idiotą czy kretynem, tylko po prostu, no Jezu, no tyle chce i tyle, co mnie to obchodzi, że on tyle chce. No i mnie na to nie stać, dla mnie jest za dużo, to idę dalej. To tak jakbym, nie wiem, kupuję gdzieś tam w tańszym sklepie, a był, nie wiem, pod droższym sklepem, nie wiem, powiedzmy Lidl jest droższy, Biedronka tańsza, ja kupuję w Biedronce i idę pod Lidla i tam się drę. Wy tacy owacy, dlaczego tu jest tak drogo, co wy tam macie, nie? No i co mi to da? Co mi to da? Ja tylko sobie nerwy, jakieś tam ujście agresji znalazłem, a tu trzeba się zająć sobą, swoimi rzeczami, swoimi sprawami, a nie ocenianiem innych i tam hejtowaniem, bo to jest całkiem bez sensu. A widzę to jest, że cały czas tam ludzie patrzą, nie mogą zaakceptować tego, że za jakąś fajną WFM-kę czy starą WS-kę z pierwszych lat produkcji trzeba zapłacić 10, a za chwilę będzie 15, a za chwilę pewnie będzie za kilka lat 20 i będzie mówić, o kurczę, to za dychę to była okazja. No bo nie ma po prostu tych motocykli, zostały tam zezłomowane, były traktowane właśnie jak śmieci, jak złom. I jeżeli ktoś tak pisze, bo kiedyś tam miał, bo kupił za 100, ja też kupowałem za 100, no i co, czy to jest teraz powód, żebym ja pisał, że ktoś jest jakiś tam nie wiadomo jaki, a osoby, które chcą kupić, które szukają tych motocykli albo które odnawiają i wiedzą, ile to jest kasy trzeba wsadzić teraz w remont, trzeba wsadzić w części, w szukanie tego czasu, tego wszystkiego, więc czasami bardzo często wychodzi lepiej, żeby sobie kupić go zrobionego, albo żeby kupić taki fajny materiał w 100%, na przykład gdzieś wytargany z shopy motocykl, który jest w jednym kolorze, z jednego kawałka, nie było tam nic domalowywane, nie było nic odkręcane, nic nie było dodawane. I taki motocykl może sobie stać, on może stać w takim stanie przez jeszcze kolejne lata i ja bym tam na przykład nic nie robił, bo widziałem taką fajną szarą WFM-kę. O, teraz wam jeszcze wkleję tutaj, ktoś znalazł taką WS-kę i tam napisał, że 20 000. Za 20 000 może ją oddać, taniej nie odda. No i też oczywiście, kurczę, upadł na głowę czy coś, no ale znajdź tą drugą WFM-kę czy WS-kę, na przykład w takim kolorze, w takim stanie, i sprzedaj ją taniej. Proszę bardzo, kto ci broni, nie? Poświęć czas, poświęć swoje szczęście. No niestety, takie są prawa rynku, takie są prawa handlu. I to moim zdaniem jest ok, bo dlaczego ma tracić ten, który właśnie dużo robi, dużo pracuje, dużo inwestuje, wobec tego, który nic nie robi, albo robi trochę, tylko tyle, ile musi, a później już leży i nie wiem, i pije bronki, albo coś innego robi, nie? I ogląda telewizję, a tutaj jak ktoś pracuje, dużo się stara, jeździ, robi coś tam, no to później ma
ma tego efekty. Zna się na cenach, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Sama informacja, słuchajcie, kosztuje, bo tego się jakby nauczyłem właśnie w handlu nieruchomościami, że czasami, czy w pośrednictwie nawet, nie? Że ta informacja jest dużo warta, że ktoś tam sprzedaje jakąś rzecz, to jest po pierwsze warte. No druga sprawa jest wiadomo to bezpieczeństwo, że jeżeli obracamy jakimiś dużymi sumami, no to musi być ta pewność, bezpieczeństwo. Dobrze jest skorzystać z rady kogoś, kto się zna, kogoś, kto ma wiedzę, żeby też tam nie wpaść na jakąś minę i takie tam inne, bo wiadomo, że teraz wszyscy to może nie, ale dużo jest jakichś tam różnych przypadków kombinatorstwa i innego. No i tyle. Nagadałem się. Słuchajcie, dzięki za całe wsparcie, za wszystkie łapy w górę, które zostawiacie, za komentarze. Boże, co się wczoraj działo na czacie. Kolega Staszek i kolega Arek szaleli, ten czat był cały kolorowy. Super to wyglądało, fajne są te premiery, fajne, że są też takie opcje różne, jakieś wspierania i różnych innych rzeczy. Także za to wam ślicznie dziękuję. No i to tyle było, tyle pogadanki. Zaraz jeszcze zobaczymy, może coś tutaj zgramy, co tutaj się u mnie dzisiaj dzieje, bo dzisiaj ma przyjść też Harley, którego można powiedzieć kupiłem w ciemno. Ale to będzie jakiś tam odcinek kolejny, który zobaczycie pewnie niedługo na kanale. Już się go nie mogę doczekać, bo dzisiaj ma wieczorem przyjechać. O, wczoraj ucięło mi jakby, bo miałem jakąś baterię po prostu jedną słabą i ona mi się cały czas rozładowywała i ucinała nagrania. Tutaj zamówiłem sobie taką całą lampę z żarówką LEDową, więc to sobie całe wymienię. Tutaj wczoraj te śrubki podokręcałem, okazało się, że jeszcze jednej śruby tutaj nie ma, bo to paliwko ciekło. To patrzyliśmy sobie wczoraj. Tutaj rozkręcałem. A słuchajcie, tutaj w tym Road Kingu, bo on mi jakoś nie pasuje, ale stwierdziłem, że ta kierownica po prostu mi nie pasuje. To jest jakaś taka dziwna ta kierownica, jakaś dziwna pozycja, nie wiem skąd ona tu się trafiła. Więc będę chciał ją odkręcić i może dać jakąś wysoką chyba kierę. Nie wiem, czy kupię może na bazarze, czy muszę pomyśleć jeszcze. Postaram się to zdemontować. Nie wiem, jak tutaj linki te cięgna. Tutaj widzę, że jest zapas ze sprzęgłem, więc sprzęgło pewnie może bez problemu pójdzie do góry, ale nie wiem jak tu prundy i inne rzeczy. Zobaczymy. W ogóle jak jest ktoś z Wrocławia, który ogarnia jakieś takie prace warsztatowe i miałby czas i chęci sobie dorobić i tutaj wpaść do nas, popracować w wolnej chwili i właśnie nie wiem, czy zmienić kierę, czy coś tam jeszcze innego, bo ja na to niestety czasu nie mam i nie mam też takich zdolności manualnych. Nie na wszystkim się trzeba znać i nie ze wszystkiego trzeba być bardzo dobrym, wystarczy być najlepszym, wystarczy być wystarczającym. I słuchajcie, fajnie by było, jakby ktoś taki się znalazł. Także jak jesteś gdzieś tu we Wrocławiu, że mieszkasz albo w okolicy i chciałbyś coś tam sobie tutaj podziubać i mi pomóc, to będę ogromnie wdzięczny, bo tutaj też mam do wymiany chyba oponę w tym Harrowsie, bo tutaj była jakaś śruba, ktoś tutaj wkręcił śrubę za długą i ta śruba tutaj zżarła oponę, więc tą oponę trzeba zmienić i coś tam jeszcze może podziałać. O, i silnik, słuchajcie, Sokoła. Dostałem komentarz i zaraz wam powiem tutaj, ktoś napisał bardzo mądry, który się zna, który jeździł gdzieś tam Sokołami i napisał, że właśnie 300 komentarzy, a tutaj nikt nie napisał, co to za silnik. I słuchajcie, to silnik z końca produkcji z zamkniętym obiegiem oleju, sucha miska olejowa i obiegowa pompa dwusekcyjna, z której jedna sekcja zasysa olej z bloku, a druga pompuje go do wału korbowego i pewnie jeszcze w kilka miejsc. Ta pompa była świętym gralem w latach, gdy takim Sokołem jeździłem na co dzień. Likwidowała połowę kłopotów związanych zarówno z odpaleniem silnika, jak samą jazdą. Nie byłeś skazany na chmurę dymu podczas odpalania po kilkudniowym postoju i nie musiałeś pompować oleju podczas jazdy w trasie. Niestety ten silnik wymaga dedykowanego do niego zbiornika paliwa, gdzie ręczna pompa oleju została wyeliminowana i zastąpiona zaworkiem ciśnienia, jak w starych Anglikach, i rura z przelewem, by to ciśnienie nie rozsadziło silnika. Poprzedni właściciel, który oddał go na złom, najwyraźniej nie miał wiedzy, że zostawiając silnik, powinien również zostawić zbiornik. Teraz większość jeżdżących Sokołów ma pompki oleju kropelkowe i otwarty układ olejenia.
bo to co masz dotyczyło o wiele mniejszej ilości motocykli i weszło do produkcji chyba w 1938 roku. W związku z tym jestem pewien, że kopie zbiorników robione są głównie dla nich. I słuchajcie, zaraz wam powiem, kto to mi napisał. Adam Medyna. Adamie, pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję ci, że tutaj podzieliłeś się ze mną swoją wiedzą. Tutaj jeszcze napisałeś, że ciekawe, czy dostałeś nakrętki rurowe łączące bębny hamulcowe z kołami. No i trzymaj tą prodynicę Boscha, doprowadzona do porządku, odwdzięczy się bezawaryjną pracą przez wiele lat. Ten model wymaga również przedniej lampy Marciniaka. Jeśli chodzi o pokrycie siedzenia pasażera, które było dokręcane do bagażnika, to zrobione było z jakiejś ówczesnej dermy, a nie ze skóry. Nie radzę wozić tam pasażera, bo ostro zaburza tor jazdy. Hamulec przedni będzie zawsze do niczego z powodu konstrukcji, a tył zbyt ostry przy mocnym nacisku. Życzę powodzenia. Super, dzięki, fajnie, że tutaj cały czas coś wchodzi, cały czas coś oglądacie, cały czas coś mi dopowiadacie. No to są ważne informacje, więc jestem ci za to wdzięczny ogromnie. O, rozbieramy rozbiórki, ciąg dalszy. Jak tam, kolego Grzegorzu? Jak idzie? Idzie bardzo dobrze. Widziałem. Ale będziemy mieli materiału teraz, nie? Można powiedzieć, że odzysk złomu idzie w dobrym kierunku. A dużo złomu, mówisz? Ale fajnie, już tu się nie mogę doczekać. To już dzisiaj wjedziemy tutaj M-ką chyba, nie? Sobie zgarażujemy. Wprowadzamy trochę, żeby nie stało. No. O, tutaj ktoś tam mi napisał, że mam zły kask, powinienem w tym jeździć. Muszę teraz w tym jeździć, na Harley'u. O, dzisiaj dalej piękna pogoda. Zobaczcie, jaki tutaj jest widoczek. Tu jest ta moja stodoła, mój Porsche. Tutaj M-ka stoi. Ja się dzisiaj żegnam z wami do kolejnego odcinka. Jutro będzie kolejny chyba odcinek właśnie ze Stanów. Z bardzo fajnego miejsca, więc myślę, że was zaciekawi. I tyle. Do zobaczyska. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!